Depresja nie zabiera tylko siły. Czasem zabiera ludzi, których kochamy i nikt nas na to nie przygotowuje. Cześć, to Tomek. Dziś chcę porozmawiać o czymś, co boli inaczej niż wszystko. O miłości, która pęka, nie dlatego, że ktoś przestał kochać, ale dlatego, że choroba była silniejsza. O miłości, która chciała zostać, ale nie miała już siły. Są takie momenty, kiedy czujesz, że oddalasz się od kogoś, kogo kochałeś najbardziej. Nie krzykiem, nie dramatem, tylko cichym odsuwaniem się. Przy tej chorobie jej oczy zaczęły patrzeć na mnie inaczej. Nie byłem sobą i to bolało najbardziej. Ja sam w lustrze widziałem pustkę, jakbym patrzył na człowieka, którego nie znam. Byłem wrakiem na oceanie i nie potrafiłem uratować własnej miłości. To bolało bardziej niż napad piratów na okręt. Czasem miałem wrażenie, że były we mnie dwa Tomki. Jeden, który kochał i drugi, który tonął i nie potrafił tego powiedzieć. Nie doceniłem, jak bardzo ona chciała mi pomóc wyjść z tego wszystkiego, a jej odejście w trakcie depresji to był moment, w którym w środku krzyczałem: zostań, kocham cię, jesteś całym moim światem. A ona była dla mnie jak latarnia na horyzoncie, a ja płynąłem tratwą, wołając o pomoc. I mówię to po to, żebyś wiedział, nie tylko ty tak miałeś. Nie jesteś jedyną osobą, która straciła miłość przez coś, czego nie potrafiła kontrolować. Depresja nie krzyczy. Ona cicho odcina człowieka od świata, od rozmów, od bliskości, no i od siebie. Depresja sprawia, że nie odpisujesz, ale nie dlatego, że nie chcesz. Nie masz siły rozmawiać, nawet jeśli kochasz. Tworzysz mur, którego nie budujesz świadomie. Partner czuje się odrzucony, choć ty po prostu toniesz. I to jest najtrudniejsze, bo obie strony cierpią, obie chcą dobrze, a mimo to coś pęka. To nie jest wina żadnej ze stron. To choroba, która wchodzi między ludzi jak mgła, powoli, cicho, niewidocznie. Nie zawsze da się uratować wszystko, ale zawsze da się uratować siebie. Możesz porozmawiać z kimś zaufanym, pójść na terapię, zrobić mały krok, nie wielką deklarację. Mówić o tym, co czujesz, nawet jeśli to jedno zdanie dziennie. Pamiętać, że partner nie jest terapeutą i że nie jesteś ciężarem, jesteś człowiekiem, który cierpi. Czasem miłość wraca, a czasem robi miejsce na nową, ale zawsze zostawia lekcję. Jeśli dziś boli cię strata, pamiętaj, to nie jest koniec twojej historii. Czasem to, co się kończy, robi miejsce na coś, co dopiero ma przyjść, a ty nadal zasługujesz na miłość. Dzięki, że jesteś, krok po kroku, razem.